Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy kotlety takie mielone w takim jakby delikatnym sosiku, tylko własnym z cebulką. Ale te kotlety mielone będą troszkę inne, będą miały inny składnik, gdzie nigdzie po prostu nie widziałam tego składnika, a ja zrobię właśnie takie kotlety. Jeżeli widzicie ten filmik, to znaczy, że kotlety wyszły bardzo dobre. Także zaczynamy. Tutaj mam troszeczkę, bo nie chcę smażyć ich na oleju, mam tu troszeczkę słoniny, takiej pokrojonej w plasterki, o widzicie? Pokrojonej w plasterki i ja sobie po prostu wezmę tą słoninkę na patelnię i ją stopię, żeby mieć taki fajny tłuszczyk. Nie mam akurat stopionej słoninki w słoiczku, bo zawsze sobie topię wcześniej. Będę musiała to zrobić. Tutaj mam patelnię, o słuchajcie, na patelnię, na malutki gaz i niech się nam słoninka pomału wytapia. Co będziemy jeszcze potrzebować? Już Wam mówię, tylko sobie wytrę ręce po tej tłustej słonince. Czy może być na oleju? No może być, no ale to już będzie miało inny smak. Uważam, że na przykład jeżeli w słoiczku macie jakąś właśnie taki tłuszczyk fajny, to właśnie może być. Do tego kilka ząbków czosnku, ile kto lubi. Do tego jajko, do tego dwie duże, naprawdę duże cebule. Do tego mam tutaj, już właśnie mówię, pokazuję Wam 40 deko mięsa mielonego i słuchajcie, to jest właśnie ten inny składnik. To jest kiełbasa polska surowa. Tu jest surowe, wędzone mięso. I ja właśnie zdejmę z tej kiełbasy, a też jest taka kiełbasa surowa, pieprzowa i też by mogło być dobrze. Słuchajcie, ja stąd wezmę te mięsko, przełożę po prostu do tego mięsa mielonego. Kiełbaskę dało się pomału nożykiem wyskrobałam, zostały tylko skórki, także to idzie do wyrzucenia. Skórek nikt jadł nie będzie. I tutaj mamy, już Wam pokazuję, to mięso nasze mielone wieprzowe i właśnie kawałeczki tej kiełbasy. Ale ona taki aromat daje. Po prostu nikt nam nie zdradzi, jakie tutaj są przyprawy w tej kiełbasie, ale przez to będziemy mieli w mięsie mielonym, a ta kiełbaska na przykład bardzo nam smakuje na gorąco, tak samo jak i na grilla. Ojejku, trzeba będzie czosnek. Aha, teraz przyciskam. No czosnku dajemy tyle, ile kto lubi, prawda? My lubimy dużo, więc czosnku będzie troszkę. Kto nie lubi, może pominąć. Aha. I zrobię właśnie, bo tak to można by, bo można to zrobić jako zwykłe mielone, ale ja jednak chcę taki sosik troszeczkę, żeby mieć po prostu do ziemniaczków. Za dużo ten ząbek, nie zmieści mi się. O. Dobra. Czosnek wyciśnięty. Dodamy do tego jedno jajko. Słuchajcie. Oj, skorupki mi wpadły. Ale to jest tak zawsze. Jak człowiek uważa, to jedno jajeczko. Tutaj mam wyciśniętą i namoczoną jedną bułkę. Gdzieniegdzie się ona nazywa wrocławska, poznańska. Taka średnia, nie duża i nie malutka, średnia bułka. O, widzicie? Namoczona ja w wodzie moczę i jak to się nazywa? I porządnie wyciśnięte. I słuchajcie, teraz dajemy przyprawy. Tylko z przyprawami musicie uważać, dlatego że ta kiełbasa już ma swoje specyficzne przyprawy.
więc jak to się nazywa? Ja przyprawię tylko pieprzem i solą, dlatego że po prostu nie chcę zabić tego smaku, co ma te dwie kiełbaski. One mają, producent na pewno ma jakieś tam swoją recepturę, którą nikomu nie zdradzi. Ale to na pewno trzeba posolić. Tak, dam posolę i popieprzę. O. Dobra. I nic więcej tu dawać nie będę. Tutaj już mi się, widzicie, zeszkliło fajnie. Także na razie to wyłączę. Słuchajcie, i co będę wyrabiać. Ja włożę rękawiczkę. Wiem, że nie lubicie. Są osoby, które nie lubią, ale słuchajcie, ja po prostu nie lubię, jak mi mięso surowe wchodzi pod paznokcie. Po prostu nie lubię tego. I zawsze staram się wyrabiać mięso mielone po prostu w rękawiczkach. O, dziura, patrzcie, chyba coś mi zżarło. Chyba coś zżarło mi rękawiczkę. Myszy. Wzięłam nową i będę wyrabiać. Jeżeli wyrobimy dokładnie mięso, to ono nam nie będą się kotlety rozpadać. Jeżeli wyrobimy tylko, zamieszamy raz, dwa, trzy, to na pewno nam się nie będą chciało formować i będą nam rozpadać. I teraz tak, jeżeli farsz będzie za rzadki, dodajmy 2 łyżki bułki tartej, a jeżeli będziecie mieli zbyt twardy, to ze 2-3 łyżki lodowatej zimnej wody. Także ja zagniatam. Mięsko wyrobiłam. Nie dodawałam nic, tylko to, co żeście widzieli. I teraz pokroję cebulkę i zesmażymy troszkę cebulkę. Cebulkę pokroimy. Mówię, mam 2 takie duże. Ja w takie piórka większe, o. Takie grubsze piórka i zaraz na patelnię i po prostu je tylko tak jakby podsmażę, podduszę. O. Tak. Można oczywiście robić to na 2 patelniach, ale wiecie, że ja nie lubię dużo brudzić, więc ja sobie po prostu tu zeszklę cebulkę, przełożę ją sobie na talerzyk i zaraz będę tutaj smażyć kotlety. No, cebulka już widzicie mi się zesmażyła, także ja sobie tą cebulkę wezmę i przełożę, słuchajcie, na talerzyk. O. Tak. Zmniejszyła swoją objętość, ale to jest normalne. I teraz tu, ale fajna cebuleczka. Odstawię ją. O. Dam jeszcze troszkę słoninki, żeby mi puściła troszkę tłuszczyku. Słuchajcie. I będziemy robić kotlety. Teraz talerzyk. Wysypię troszkę. Ja będę obtaczać w bułce tartej. W dobrej bułce tartej, tak jak mówiłam. Nie z supermarketu. Nienawidzę bułki z supermarketu tartej. Tak. Fajnie się zeszkliła. O, już jest. Tłuszczyk. Dużo tłuszczyku nie trzeba. Maczam ręce w wodzie, bo wtedy będzie mi lepiej formować kotlety. I formujecie kotlety, jakie tylko chcecie. Ja zrobię coś takiego. Takie. Takie nie okrągłe, tylko takie jak jajka. I nieduże.
małym ogniu, słuchajcie, będziemy je smażyć z jednej i z drugiej strony. Nie bójcie się, te młode panie, które będą robić, nie bójcie się, że w środku będą surowe. Nie będą surowe. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, będziemy je zaraz, jak się tylko podsmażą z każdej strony, będziemy po prostu dawać na to cebulkę i na cebulkę, słuchajcie, damy troszkę przygotowanej wody. Tak. I wyrobię kotlety, to zaraz do Was wracam. I słuchajcie, wyszło mi raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Miałam 40 deko mięsa i 2 kiełbasy. Powiem Wam, że przy smażeniu one pachną troszkę inaczej niż kotlety mielone. Jednak ta kiełbaska robi swoje. Także jeszcze troszkę, bo jeszcze piszę, że się nie podpiekły. No, jak nam się podsmażą, słuchajcie, to odwracamy je na drugą stronę. O. I podsmażamy też do zarumienienia. Będzie około 4-5 minut na małym ogniu. No, wracam do Was. Słuchajcie, ja obróciłam jeszcze raz na drugą stronę. No mi się zdawało, że po tamtej stronie są jednak troszkę za blade. I słuchajcie, i teraz tak. Pachną wyśmienicie. Inny zapach niż kotlety mielone. Ta kiełbasa jednak dała to coś. Dam tutaj teraz tą cebulkę. O. Słuchajcie. Na mały ogień oczywiście naszą popieczoną cebulkę i słuchajcie, i wleję tutaj dosłownie 4-5 łyżek gotującej się praktycznie wody w rząd. Więcej nie trzeba. Malutki ogień i przykrywam około 15 minut. I słuchajcie, danie gotowe. 15 minut było pod przykrywką, z 5 minutek bez przykrywki, żeby mi ta woda wyparowała. I słuchajcie, bardzo fajne kotleciki. Macie do tego cebulkę bardzo fajną. Można podawać z ziemniaczkami, można też nawet z chlebkiem, wiecie, do tego z ziemniaczkami, z buraczkami, ale można też naprawdę z chlebkiem. Pachną wyśmienicie, naprawdę. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Spróbuję Wam pokazać bliżej. O, teraz tylko wyłączę jeszcze gaz, bo to już jest koniec. Oj, jakie gorące, patrzcie. O. Pachną, nie pachną kotletami mielonymi, pachną troszeczkę inaczej. Także do zobaczenia, kochani. Pa, pa!